Mówię już od razu. Terrifier nie należy do podgatunku, który bardzo, bardzo lubię. I mówiąc to, powiem, nie mam problemu z Hostelem, czy nie mam problemu z filmami Piła, ale tutaj troszeczkę już rzeczywiście pojechali hardkorowo. Fabuła tylko oczywiście w zarysie, mowa jak najbardziej o filmie Terrifier 3. Jest to kontynuacja nie bezpośrednia dwójki, ale mija 5 lat od wydarzeń z dwójki. Jak najbardziej nasza dziewczyna, która przeżyła, wychodzi że ze szpitala psychiatrycznego, no ale nie jest wszystko w porządku. Nagle się okazuje, że mimo wszystko gdzieś tam Arta widzi jakieś powiedzmy inne ciała i tak dalej, i tak dalej. No i myśli, że to jeszcze nie koniec, Art powrócił. Jak myśli, tak oczywiście można się domyśleć, że i jak najbardziej ma rację, ale nie o tym, bo fabuła w tym filmie mam wrażenie, że zeszła na drugi plan, bo reżyserowi, czyli Damienowi Leone, raczej chodziło o to, ażeby pokazać tak, no jak można bardzo ładnie wziąć hektolitry czerwonej farby i ją porozlewać, jak można po prostu być bardzo brutalny w filmie, bo sam reżyser stwierdził, oczywiście powołuje się w tym momencie na IMDb, reżyser Damien Leone powiedział, że kilka dużych studiów wyraziło zainteresowanie sfinansowaniem tego filmu na podstawie niespodziewanego sukcesu filmu Terrifier 2. Nawet bez pełnego scenariusza, ale wszystkie je odrzucił, ponieważ jest pewien, że nigdy nie pozwolą mu nakręcić sceny otwierającej film, którą opisuje jako bardzo kontrowersyjną, zaraz o niej coś powiem. Leone skomentował, że jedynym powodem, dla którego może być tak bezkompromisowy w swoim przedstawianiu horroru i krwi, jest to, że finansuje swoje filmy niezależnie, sam tworzy wszystkie efekty specjalne, aby obniżyć koszty i nie ma żadnego dużego studia depczącego mu po piętach, aby film został ukończony tak, ażeby był bardziej popularny. No oczywiście nie można się nie zgodzić, bo rzeczywiście fabuły więcej nie będę cytował, ale troszeczkę ją omówię. Tutaj jest mowa o pierwszej scenie, no tutaj już jest przeginka na dzień dobry, bo dzieje się coś, co w horrorach nieczęsto się zdarza. No i tym rzeczywiście akurat Art ma u mnie wielkiego minusa, bo to jest rzecz, którą ja bardzo, bardzo potępiam. Zresztą nie pierwszy, nie ostatni, inaczej pierwszy, ale nie ostatni raz to się dzieje w tym filmie, bo rzeczywiście o ile poprzednie części były rzeczywiście hardkorowe, no to tutaj rzeczywiście jest posunięte do potęgi N. W myśl zasady, że kolejna część to musi być więcej, głośniej, mocniej. I tutaj jest ta gra tak właśnie, że rzeczywiście Art no nie sam już tym razem, aczkolwiek to możesz się domyślić, jeżeli pamiętasz dwójkę. Jeżeli nie widziałeś poprzedniej albo nie widziałaś poprzedniej części, mnóstwo rzeczy ci umknie. Co prawda jest tutaj w pewien sposób to wyjaśnione, ale ja tak, widziałem poprzedniej części, no umówmy się, gdzieś jakieś pół roku temu mniej więcej. No i nie odświeżałem sobie, jak już mówiłem, nie jestem wielkim fanem, a tak naprawdę ta recenzja pojawia się tylko i wyłącznie dlatego, że trafiła wybrana przez widzów do cyklu kultowe horrory. I rzeczywiście tylko i wyłącznie dlatego jest, tak to bym tego filmu nie oglądał, bo jak mówię, jest dla mnie za hardkorowo. Mimo że akurat jak Freddy Krueger wylewał całe łóżko na Johnny'ego Deppa, no to jakoś mi nie przeszkadzało, no ale może stary już jestem, rzeczywiście może tak akurat się złożyło. Ale oczywiście mam ciekawostki z IMDb, będę się nimi posiłkował. Film jest bardzo straszny. Rzeczywiście jest brutalny na maksa. No po prostu na maksa. Jeżeli sobie możesz coś wymyśleć, co można zrobić z młotkiem, co można zrobić z piłą łańcuchową, co można zrobić z gwoździami, co można zrobić z czymkolwiek tylko, co masz ochotę sobie wymyśleć, to jest duża szansa, że to w tym filmie się właśnie dzieje. Bo tutaj Art poszedł na całego. Wraca oczywiście jego chyba ulubiona siekiera, no bo tego, że rzeczywiście nie mogło zabraknąć. Ale no, Art jest po prostu hardkorowy, jest bezkompromisowy. Film jako taki straszny nie jest, bo to rzeczywiście nie mogę powiedzieć, że są jakieś straszaki, tak zwane jumpscary, że nie wiadomo co się dzieje. Nie, film po prostu jest brutalny i w wielu scenach odwracałem niemalże oczy, bo stwierdziłem, oj, może być grubo. Zresztą w sumie się nie dziwię, że u mnie w lokalnym kinie pokazują tylko jeden seans, jest tylko wyświetlany jeden seans dziennie o 20. No cóż, zdarza się oczywiście, wiadomo jak to jest, ale poszli tutaj o jeden krok, nie chcę powiedzieć za daleko, ale o jeden krok dalej, bo pomimo tego, że nie jestem fanem tego podgatunku, rozumiem tak naprawdę co tutaj się dzieje i dlaczego to się tutaj dzieje. Rzeczywiście w miarę fajnie to wszystko jest wytłumaczone, wiesz,
Pokazywane jest jak to się je, nomen omen dosłownie, dlaczego, kim jest Art. Dostajemy to, co ja bardzo lubię właśnie już w seriach w tym momencie. Dostajemy coraz więcej informacji, może nie na temat uniwersum, bo to akurat jeszcze póki co złe słowo, chociaż już niedługo, bo sam reżyser powiedział, że ażeby zakończyć historię Arta, potrzebne są jeszcze 2 filmy. 4 jest już potwierdzona jak najbardziej, fabularnie i finansowo jest potwierdzona. 5, no domyślam się, że jeżeli będzie taki wielki sukces jak 3, jak 2, no to 5 też jak najbardziej będzie klepnięta, więc nie ma się co tutaj czarować. No ale to jest wszystko poukładane logicznie, czego na przykład nie można powiedzieć o tam Koszmarze z ulicy Wiązów 4, 5, Halloween i tak dalej, czy Piątku 13, ale tutaj rzeczywiście jest logika, jest ciąg, Art jest cały czas wredny, jest cały czas wielką paskudą, więc rzeczywiście muszę przyznać, że podoba mi się, w którym kierunku Damien Leone podąża. Rzeczywiście jest to fajna sprawa. No, jeden kierunek był, który byłem bardzo ciekaw. Mowa oczywiście o aktorach, bo w jednej z roli miał wystąpić Frank Stallone. Pewnie wtedy było wielki napis Stallone w filmie Terrifier 3. Ja kiedyś pamiętam, jeszcze za czasów wypożyczalni VHS poszedłem wypożyczyć film, a patrzę tam film napisane jest McQueen, Norris, Swayze. I tam jakiś tytuł, mówię, wow, ale będzie koszmar, normalnie, ale będzie kosmos. Przychodzę do domu i się okazuje, Chad McQueen, czyli syn Steve'a McQueena, Mike Norris, brat Chucka Norrisa oraz Don Swayze, czyli brat Patricka Swayze. Jaki film, wiadomo. Oczywiście to nie jedyna rzecz, która mi się aktorsko tutaj podobała, ponieważ kiedy oglądałem, jest scena w pewnym barze z Mikołajem i tak obok patrzę, no kurczę, jest facet, którego bardzo sobie cenię. Clint Howard. Pewnie nazwisko niewiele kojarzy. Wystarczy powiedzieć, że wystąpił w takich filmach jak Silent Night, Deadly Night 4 oraz 5. A także gro ludzi pewnie go kojarzy z filmu Ice Cream Man, gdzie tam rzeczywiście wcielił się, no powiedzmy, w lodziarza. Niedługo kolejna część, bo akurat jakiś czas temu pisałem z nim na Instagramie i potwierdził, że scenariusz już jest ukończony i najprawdopodobniej będzie reżyserował i będzie też w roli głównej. Ale to za czas jakiś, bo sprawdzałem jeszcze nawet przed nagraniem tego odcinka i póki co jeszcze nie ma filmu nawet w fazie preprodukcji. Niestety się jeszcze póki co nie udało. Na razie najbliższe 2 tytuły, które ma zapowiedziane, to jest Music on the Bones and the Whiskey, jest preprodukcja i drugi film to Wolf and the Lamb. Także tutaj się na razie nic nie dzieje, ale spokojnie The Ice Cream Man 2, czy tam kolejna część jak najbardziej powstanie. Więc podobają mi się wybory, bo no, to już jest 3 raz, kiedy Art powraca, więc byłoby dobrze w pewien sposób wpuścić go na salony, tak? Wpuścić go do Panteonu. Kiedy myślisz Halloween, kojarzysz na pewno motyw przewodni. Kiedy myślisz Freddy Krueger, pewnie kojarzysz tę piosenkę One, Two, Freddy's Coming for You. Więc i Art, oczywiście, że tak. Art musiał się również doczekać swojej piosenki, więc ona i jest. Czemu? No taki był wymóg, taki był pomysł, oczywiście znowuż reżysera, bo to też ten odcinek, akcja się dzieje w święta ogólnie Bożego Narodzenia. Jest tam gdzieś na podstawie tego, co on w dzieciństwie obejrzał, jeżeli chodzi o bodajże o opowieści, skrypty, czy taką z takich innych serii i rzeczywiście mu się to spodobało, więc muszę powiedzieć, że bardzo mi się, jeszcze raz powiem, podoba, w którym kierunku ten film zmierza. Nie jestem fanem, ja to wiem, że to już są rzeczy, które dzisiaj akurat mówiłem, ale to muszę Ci uzmysłowić, dlaczego ten film obejrzałem, bo podoba mi się, w którym kierunku idzie, podoba mi się mnóstwo tych smaczków, na przykład jest scena w autobusie, sobie siedzi pani i czyta sobie książkę pod tytułem Ninth Circle. I tak mówię, kurczę, coś tutaj jest na rzeczy. No i oczywiście, jeżeli sobie przypomnisz, no to jest to animacja, nie wróci, animacja, krótki metraż, w którym po raz pierwszy właśnie pojawił się Art. Także rzeczywiście jakoś to w ten sposób jest ograne i no nie sądziłem, że to powiem, ale według mnie 3. część Terrifiera to jest strasznie dobry film. Rzeczywiście nie jest tak często, że powiedzmy kolejne produkcje, kolejne kontynuacje są dobre, lepsze, ciekawsze, no ale tutaj akurat rzeczywiście poza tym aspektem brutalności to wszystko się trzyma kupy. Tu wszystko jest logika. Oczywiście mamy kilka sztampowych posunięć, jak chociażby 2 dżentelmenów, którzy wchodzą do pustego domu, no i to już oczywiście było wiadomo, co się wydarzy, ale postać jest bardzo, bardzo wyrazista. Mamy wyjaśnione, dlaczego
art, pomimo tego, że w poprzedniej części zginął, tutaj jest. No bo rzeczywiście jest to wszystko pokazane. Trochę nie jest to dla mnie oryginalne, bo rzeczywiście jest, jeżeli znasz, powiedzmy, kino grozy, to od razu pewnie ci przyjdzie do głowy jakaś postać, na której pewne rzeczy są wzorowane. A jeżeli to ci przyjdzie, to udostępnij ten film na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz, bo wiadomo, że październik jest miesiącem udostępniania i wśród osób, które to zrobią, już w przyszłym miesiącu losujemy tę jedną, która będzie miała możliwość wzięcia udziału w świątecznym quizie charytatywnym i tam sprawdzić swoją wiedzę filmową razem z innymi zacnymi youtuberami, osobami, które się bardzo dobrze albo dobrze znają na filmach różnego rodzaju gatunkach, więc oczywiście udostępnię teraz, ale tak, jak najbardziej. Mnóstwo jest tutaj właśnie smaczków, mówiłem oczywiście o Clincie Howardzie, ale zapomniałem powiedzieć oczywiście o Tomie Savinim. No wiadomo, taki już jest, takie są czasy, że pamięć już nie ta. Facet, który zjadł zęby na efektach specjalnych, Piątek 13, oczywiście Świt żywych trupów i tak dalej, a oprócz tego reżyserował przecież sam Świt żywych trupów, tam którąś część, a także można go en face, można go aktorsko, tak, powiedzmy, zobaczyć filmu Od zmierzchu do świtu, tam się również pojawia. Tutaj gra akurat przechodnia, który zauważył, że coś się dzieje w supermarkecie. Więc rzeczywiście jest to film, po którego nie sięgnę po raz wtóry, ale nie dlatego, że on jest tak zły, tylko po prostu, że to nie jest moja stylistyka. To nie jest akurat coś takiego, co mogę spokojnie sobie siąść i obejrzeć, bo raczej mnie akurat zbiera na odruchy wymiotne. Niekoniecznie też kupuję i tutaj mi się wydaje, że już akurat Damien Leone powinien zmienić płytę. Rzeczywiście, że no tak, jak najbardziej podczas seansów ludzie wychodzili i wymiotowali. No dobra, w porządku, ale to samo było grane przy okazji premiery bodajże poprzedniego filmu i tak dalej, i tak dalej. To już wiele filmów tak było reklamowanych, a potem je oglądamy i no nie jest najgorzej. Tutaj rzeczywiście też były sceny, które mogły przyprawić o zawrót głowy, ale no na szczęście udało się i żyje i nie jest najgorzej. A na tej liście kultowych horrorów oczywiście, że tak, jest całe mnóstwo. Obejrzyj, bo tak, tam też pojawia się art.